Myślę, że znalazłem perfekcyjny rower do lasu, na grzyby, do paczkomatu, popaczki i do transportu czegokolwiek. Sklep Buy Best Gear zaprosił mnie do testów tego roweru, natomiast jest to totalnie niezależna recenzja. Sklep w żaden sposób nie wpływał na moją opinię, ani nie płaci mi za nią. Nie mają także wglądu do wideo przed publikacją na YouTubie. Jedyne, o co mnie poprosili, to żeby wrzucić kod zniżkowy na ten rower w ich sklepie. Swoją drogą sprzęt przyszedł bardzo szybko. Sklep Buy Best Gear ma swoje magazyny w Europie. W tym wypadku była to chyba Słowacja. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, to jest rower klasy SUV, oczywiście jest to rower cargo, typu cargo. Mam tutaj na nim kilka swoich, że tak powiem, modyfikacji, o których za chwilę opowiem. To jest Engui lub Ingui L20 SE, którego mam okazję testować już od około miesiąca. Jak widać, trochę już został potestowany i muszę przyznać, że naprawdę bardzo lubię tą rzecz. Ogólnie za tą cenę ciężko jest się do czego przyczepić i się przyczepiać, bo jest to rower niedrogi, elektryczny, ale są też pewne minusy z punktu widzenia zapalonego rowerzysty, które są trochę nieakceptowalne. Minusy zostawmy sobie na koniec. Najpierw zaczniemy od tyłu roweru. Co my tam mamy? Potem przejdziemy stopniowo do przodu. Pierwsza rzecz, która może się na początku wydawać nie jakaś tam specjalnie ważna, to jest ten bagażnik. Ta na górze siatka została dodana przeze mnie. W bardzo prosty sposób mogłem ją zainstalować, dlatego że tutaj mamy w zestawie takie śruby, do których możemy sobie przykręcić dowolny bagażnik. Jak widzicie, przykręciłem je w ten sposób i trzyma się to naprawdę bardzo solidnie, dzięki czemu możemy przewieźć jakieś drobne rzeczy ze sklepu. Ja do tej pory przewoziłem głównie paczki z paczkomatu, ale jeśli byście chcieli przewieźć jakieś banany, nie wiem, jakieś chleb czy bułki, nie ma żadnego problemu. Z takim koszykiem to nie wypadnie. Koszyk kupiłem w sklepie budowlanym. To jest jakiś standardowy koszyk. Chyba można go też do przodu roweru jakoś przyczepić. Ten akurat ma z przodu swój własny koszyk, który też jest spoko, bo jest tak samo mocno wykonany jak to z tyłu. To jest naprawdę solidne, grube, fajne rurki, do których można dużo poprzyczepiać. Maksymalnie chyba 25 kg i 25 kg, czyli z tyłu i z przodu 25, więc jest to dosyć dużo i na pewno sporo przewieziecie. Opony. Trudne błota. Manewrowałem tutaj ciałem na wszystkie strony, ale naprawdę te opony świetnie sobie tutaj radzą. Po śliskim błocie jest naprawdę mega pewnie. Mega trudna droga. Po prostu się ześlizgnąłem. Aha, przed nami następne trudne tereny. Będzie ultimate test dla tego roweru od razu. Jest trochę strach, bo tu z jednej strony jest kolejna i z drugiej strony jest kolejna, a po środku strasznie ślisko. Opony są naprawdę wielkie, ale to nie są największe opony w tym modelu, bo jest jeszcze model L20, który ma jeszcze większe te kapciochy. Ja naprawdę nie wiem, to chyba już tylko gdzieś tam po plaży, jak ktoś jeździ, to może skorzysta z takiej wielkości, ale te moim zdaniem są grube, fajne i nawet może trochę za grube czasami, o czym też powiem w minusach. Więc tutaj mamy standardową jakąś tam kasetę i standardową przerzutkę, no i mamy też ten hub napędowy, który napędza nasz
cały rower. Oczywiście możemy mu w tym pomagać, ale nie musimy. Tylny hamulec tarczowy, ale mechaniczny, nie hydrauliczny. Wystarcza, mógłby być mocniejszy, ale no mówię, w tej cenie ciężko jest narzekać na ten rower. Bardzo fajnie umiejscowiona bateria. Możemy sobie, zobaczcie, podnosimy siodełko i bez problemu wyciągamy ją, żeby można było ją sobie wziąć do domu i podładować, a warto to robić zamiast brać cały rower, dlatego że jest on dosyć ciężki, nawet bez baterii. Pedałki, zobaczcie, mogą się one tak składać, więc możemy rower łatwo zapakować do samochodu chociażby, ale też jak sobie go prowadzimy gdzieś do piwnicy, czy gdzieś chcemy go sobie zaparkować blisko innych rowerów, żeby zaoszczędzić miejsce, albo żeby ten pedał się nic innego nie zaplątywał, to też możemy sobie go złożyć i łatwiej się składuje wtedy ten rowerek. Bardzo fajna rzecz. No, takie pedałki, powiem Wam, że są wykonane przeciętnie. Nie mam do nich zastrzeżeń, bo mówię, cena, nie? No, tutaj cena robi dużą robotę i dlatego też nie mogę się do nich jakoś tam przywalić, ale mogłyby być lepsze. Jeśli chodzi o siodełko, tutaj mamy bardzo wygodne wcięcie dla mężczyzn, dzięki czemu nie będą boleć nas, że tak powiem, genitalia. Jest ono miękkie, wygodne. Jeździłem już wielokrotnie na takie dłuższe przejażdżki i nie było żadnego z tym problemu. Sama rura podsiodłowa mogłaby być nieco wyższa. Tutaj mamy ciekawą konstrukcję. Początkowo nie wiedziałem, dlaczego to jest tutaj tak wspawane, ale gdy przenosiłem rower, czy gdzieś go tam składałem do samochodu, to się przekonałem, że tutaj jest taki punkt ciężkości, który sprawia, że ani rower nie przychyli się do przodu, ani do tyłu. W zestawie przyjeżdża nam też taki bidon, do którego możemy sobie nalać wody. Ogólnie wsiada się na pojazd bardzo wygodnie, bo nie musimy przekładać nogi przez tylne siodełko, jak ja i tak robię na tym rowerze, bo jestem tak przyzwyczajony, tylko sobie tutaj przekładamy nogę i możemy jechać. Z przodu mamy amortyzator dosyć podstawowy, ale jest jakiś tam zakres regulacji. Jedziemy jak porówny, bardzo fajnie. Możemy go sobie też zablokować, tam jest blokada, więc jeśli mamy zamiar jechać tylko po asfalcie, to możemy sobie to przełączać. Tutaj również mamy hamulec tarczowy, mechaniczny i znowu ta wielka opona. Mamy tutaj zintegrowaną lampkę, z tyłu i z przodu mamy zresztą lampkę i tylna się świeci w momencie, kiedy zaświecimy sobie w ogóle oświetlenie, albo wtedy, kiedy hamujemy. Za każdym razem, kiedy naciskamy hamulec i rower jest włączony, to ta tylna lampka się zaświeca. Przechodzimy sobie dalej. Może wróćmy jeszcze do tego elementu. Tutaj, jak widzicie, mamy możliwość składania roweru. Ten mechanizm jest dość taki nieprzyjemny, to znaczy on chodzi ciężko, ale to w sumie dobrze, że chodzi ciężko, nie? Że ciężko jest ten rower złożyć, bo głupio by było, jakby nam się złożył podczas jazdy. No co tutaj nie ma mowy w ogóle. I tutaj mamy też możliwość złożenia tej kierownicy. Ciężko jest to zrobić jedną ręką nawet, ale teoretycznie dałoby się. No i przechodzimy sobie do naszego kokpitu. W rowerze tutaj mamy bardzo basicową przerzutkę, czyli taką prostą i od razu w standardzie przychodzi nam manetka. Nie musimy jej instalować, jak to czasami się zdarza. Producent wysyła po prostu rower z takimi uchwytami, ale daje też możliwość sobie wymiany na manetkę. Manetka pracuje mega płynnie, nie ma tutaj uczucia jakiegoś takiego, że jest to coś super taniego. Jest taki delikatny opór, bardzo fajnie to pracuje, przyjemnie i działa świetnie. Mamy tutaj też takie zaciski bardzo standardowe. Tak, tutaj też, tu mamy też przyczepiony dzwonek. No i rzecz, która mi się bardzo podoba w tym pojeździe elektrycznym, to fakt, że uruchamia się bardzo szybko. Zobaczcie, wciskam,
cyk i już mamy włączony i cyk, możemy jechać. Możemy sobie włączyć bieg pierwszy, bieg drugi, trzeci, czwarty i piąty. Tych biegów możemy sobie tutaj ustawić jak chcemy. No i teraz w tym momencie rower jest odblokowany. Co ciekawe, on jest w pełni legalny, żeby kupić go w Europie i nim sobie jeździć, ale możemy go odblokować, dzięki czemu będzie mógł się rozpędzić do prędkości 35 km na godzinę. I do tej prędkości może nas wspomagać, ale ponieważ mamy tu 20-calowe koła, to i 7-biegową kasetę plus taką zębatkę, to nie jesteśmy w stanie ukręcić przy 30 km na godzinę. No i tutaj mamy taką sytuację drogową, gdzie na pewno rower pozwoli nam się utrzymać wysokiej prędkości przez dłuższy czas, więc nie będziemy tej drogi blokować aż tak bardzo. Tak od 30 km na godzinę już właściwie nie czujemy, że mamy jakiś opór na nogach. Więc żeby się rozpędzić do tej prędkości maksymalnej, wtedy używamy sobie manetki. Jak widzicie, 36 nawet mamy tutaj na zegarze. Zobaczcie, tutaj mamy z boku takie przyciski, możemy sobie włączyć światła, czy się włączają. Tak, dosyć mocne to światło jest. Miałem okazję już jechać w nocy i całkiem fajnie to świeciło. Bardzo fajny, mały szczegół, jeśli chodzi o włączanie świateł, jest taki, że gdy naciskamy to włączanie, to delikatnie przygasa mi ekran, co jest fajne, no bo przeważnie wtedy, kiedy potrzebujemy dodatkowego oświetlenia, no to nie potrzebujemy, żeby ekran świecił tak mocno, ale nawet w nocy on mi jakoś tam mocno nie przeszkadzał, kiedy był włączony w ten sposób. Mimo to fajny detal, taki trochę, można powiedzieć, samochodowy. Podczas samej jazdy nie miałem jakichś takich nieprzyjemnych rzeczy typu jakieś, nie wiem, utraty kontroli czy coś takiego. Chodzi mi tutaj o to, że ten rower się składa i czy te zaczepy są takie stabilne, nie? Tak się każdy zastanawia, ja się tak zastanawiałem, czy te uchwyty w tak tanim rowerze będą dobrze trzymać przy wyższych jakichś tam prędkościach, jakiejś tam jazdy po nierówności, ale jest to całkowicie sztywne i bardzo fajnie się trzyma, więc tutaj nie ma problemu. Jedyne, z czym miałem problem, ale to na początku, z tym, że opony były niezbyt dobrze założone na felgę, niezbyt dobrze siedziały na feldze i jak jechałem powyżej tych 30 km na godzinę, no to czuć było wibracje, ale one z czasem się ułożyły na swoje miejsce, napompowałem je do ciśnienia odpowiedniego dla mojej wagi i naprawdę jeździ to płynnie po asfalcie, czy po takich tutaj szuterkach, czy jakichś tam innych takich cegłach, nie cegłach. Bardzo fajnie tłumią te opony grube. Zobaczcie, że z tyłu nie mamy żadnej amortyzacji w tym rowerze, ale w siodełku jest taki jakby amortyzator i on coś tam robi, ale ciężko powiedzieć jest co, bo jest to takie rozwiązanie, no powiedzmy, tańsze. Tutaj jeszcze samo siodełko ma jakiś rodzaj amortyzacji i ogólnie nie czuję się wertepów na plecach, jak się jedzie. Pozycja za kierownicą jest wygodna, bo siedzimy prosto, więc nie ma żadnych problemów z tym. No to powiedzmy teraz o samych minusach, które zostawiłem na koniec tego komentarza. Co jest nie tak w tym rowerze? Gdzie tu zaoszczędzili? No właśnie, samo wykonanie jest bardzo spoko, trzeba przyznać, nie ma tutaj się do czego przyczepić, jest dobry lakier, parę razy udało mi się gdzieś tam go otrzeć o jakiś metal czy coś takiego i naprawdę nie ma śladu, co jest chyba bardzo spoko wynikiem. Rower ogólnie jest potężny, ale niestety nie jest idealny do mojego wzrostu. Jak wspomniałem, lepiej by było, gdyby ta rura podsiodłowa była nieco wyższa, wtedy mógłbym mieć bardziej lepiej ułożoną nogę do kręcenia pedałami. Nie bolą mnie kolana, jeśli mam takie to jest w ogóle teraz najwyższe ustawienie siodełka, jakie może być. Ktoś, kto ma nawet 1,82 m wzrostu, usiądzie sobie na takim rowerze, to czuje już taki delikatny dyskomfort. Da się jechać, nie bolą nogi, nie bolą kolana, jest wszystko ok, tylko już czuć, że to jest trochę, zaczyna być mało.
mimo że to są takie ustawienia już najwyższe. Minusem są też moim zdaniem trochę te opony, to znaczy fajnie się na nich jeździ, wiesz, to jest taki rower SUV, jest to takie, no wszędzie tym wiedziesz, tak, no nie ma się czego bać, jeśli chodzi o jakieś tam kałuże, jakieś błota, jakieś piachy, jeszcze na śniegu nie testowałem, ale oczywiście będę musiał to zrobić, bo jest to pierwszy mój rower z tak wielkimi oponami, ale wtedy, kiedy skończy nam się z jakiegoś powodu wspomaganie, to bardzo ciężko jest tym rowerem ukręcić. Więc żeby faktycznie się zmęczyć, to powinniśmy wyłączyć sobie to wspomaganie. I teraz mamy wyłączone całkowicie, więc nie działa nam ani manetka, ani wsparcie podczas kręcenia. I tym rowerem jedzie się ciężko. Tak, trzeba sobie regulować. Mamy tutaj spory opór na kołach, które są szerokie i nawet podjazd pod taką niewielką górę, którą zwykłym rowerem byśmy sobie śmignęli, dosłownie śmignęli bez żadnego problemu. Na tym rowerze jest kłopotliwe dosyć. Jak jedziemy sobie po prostej, to już robi się fajnie, więc zdecydowanie jest to rower, który będziemy używali ze wspomaganiem. Nawet jeśli ktoś jest w kwiecie wieku i ma bardzo dużo siły w nogach, to nie będzie w stanie jechać tym rowerem jakoś bardzo szybko, tym bardziej na sportowo. No, jadę teraz tak z lekkiej górki, spróbuję o własnych siłach się rozpędzić do 30. Bez wspomagania oczywiście. No nie idzie, z dwóch powodów. Robi się za wysoka kadencja, bo brakuje nam przełożeń, a z drugiej strony zaczynają dochodzić też opory powietrza, które w połączeniu z wysoką wagą roweru i szerokimi kołami sprawiają, że no, ciężko jest przekroczyć tą barierę 30 km na godzinę. Raczej szybko Wam energia z tej baterii nie ucieknie, bo ona starcza na bardzo długo i dosyć szybko się ładuje. Tutaj jeśli chodzi o ładowanie, to pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie zostawiać baterii do ładowania na noc. Jak gdzieś wychodzicie z domu czy z mieszkania, zawsze sobie tą baterię od ładowania odłączyć, żebyście mieli pewność, że po prostu nic się nie stanie. Chodzi o samą baterię. Szukałem w internecie, ale naprawdę bardzo ciężko było znaleźć o jakichś tam przypadkach, żeby coś się z tą baterią działo, żeby ktoś tam na coś narzekał. Może jakieś tam pojedyncze rzeczy były, ale nic na co mógłbym Wam zwrócić tutaj uwagę w tym filmie, więc myślę, że jest w miarę bezpieczna, ale ciężko mi się wypowiedzieć, no bo nie jeździłem tym rowerem aż tak długo, żeby móc to stwierdzić. Najważniejsza rzecz przy eksploatacji jakiegokolwiek pojazdu elektrycznego jest to, żeby ładować go ładowarką dostarczoną do zestawu, żeby nie dawać jakiejś tam większej, mniejszej, o większej mocy, mniejszej mocy, tylko dokładnie tą, co jest dodana do zestawu, żeby nie zostawiać baterii do ładowania na noc, albo gdzieś wychodzicie z domu na kilka godzin i nie wiecie, o której wrócicie, żeby nie zostawiać tego ładowania. Tutaj nawet w instrukcji producent opisuje, żeby nie ładować baterii dłużej niż 8 godzin, więc warto się do tego stosować. Możecie zastosować sobie jakieś takie wyłączniki czasowe, jak na przykład do lampek można sobie kupić w sklepie budowlanym, zostawić to ładowanie dokładnie na 8 godzin. To jest też bardzo dobre rozwiązanie. Kolejnym takim minusem, no ciężko mi się tutaj przywalić do tego akurat, ale te chwyty są naprawdę kiepskie. Zobaczcie, jestem w stanie je przekręcić teraz i właściwie odkąd go wypakowałem, to mogłem to zrobić.
nie ma tu żadnej możliwości blokady tych chwytów. Oczywiście jest to rower i możemy te chwyty wymienić na dowolnie jakiekolwiek inne chcemy. Manetka jest akurat skręcana, więc ona nie ma tutaj możliwości, żeby się poruszyła. Natomiast ta manetka, warto by było sobie ją wymienić na jakiś inny ergochwyt. Tutaj kierownicą nie wyjechałem sobie do samej góry, bo tak mi jest dosyć wygodnie, ale jestem lekko zgarbiony, więc może sobie to z Wami zmienię teraz, jak widzicie. I na rowerze ogólnie jedzie się fajnie. Tak, jesteś wyprostowany, wszystko ładnie widzisz, nie bolą Cię plecy, nie boli Cię kark, nie jesteś jakiś zgarbiony czy coś, więc no jedzie się jak na takim Harley'u, można powiedzieć, jakimś, czy coś takiego. No ale wróćmy do minusów. Znowu, no minus, nie minus, no amortyzator też nie jest jakiś tutaj wyjątkowy. On dobrze współgra z tymi wielkimi kapciami, jeśli chodzi o nierówności i nie ma tutaj problemu, żeby nam brakowało tej amortyzacji, a jechałem już naprawdę szybko i po wertepach i no telepię tym rowerem, tak, ale nie ma jakiejś tragedii, da się to ogarnąć. Chyba takim ostatnim minusem tego zestawu jest waga. Miałem naprawdę okazję ten rower wkładać do samochodu i nawet złożony no, sprawiał mi problemy, żeby go tak zgrabnie, szybko wsadzić, żeby nie było z tym jakiegoś tam... Tak, jest taki trochę nieporęczny. Może ja nie mam jeszcze doświadczenia w transportowaniu go i tak dalej, ale ten ciężar na pewno będzie odczuwalny dla jakiejś tam osoby wątłej, mniejszej, jakiejś tam kobietki. Więc spoko, że jest ta wyciągana bateria, możemy sobie ją tam wziąć gdzieś i podładować w innym miejscu, a rower zostawić w innym miejscu. No ale jednak warto o tym wspomnieć, że waga jest odczuwalna, jak chcemy sobie rower gdzieś tam transportować, bo zdarza się. Oczywiście, mimo że jest to pojazd elektryczny, cały czas możemy używać tego napędu nieelektrycznego, czyli nożnego, i sobie jechać gdzie chcemy z taką może mniejszą prędkością ze względu na spore opory, które generują opony, ale mimo wszystko da się. Ciężko mi powiedzieć na teraz, ile dokładnie rower na przykład przy moich gabarytach przejechałby na samej manetce, a ile przejechałby na przykład gdybyśmy używali takiej asysty mocnej. Natomiast wyjechałem sobie tak pewnego razu na takie 50 km i naprawdę szybko to machnąłem. 30 km na godzinę nie schodziło z budzika, co jest dosyć zaskakujące, bo mamy tutaj tylko 250-watowy silnik z tyłu, który jedyne jakie ma przełożenie to jest ta przekładnia planetarna zintegrowana w rowerze. O, właśnie, o tym jeszcze wspomnę, bo rowerem możemy sobie bez problemu ruszyć od startu na manetce, prawda? I ta moc silnika bez problemu udźwignie nasze sadło, żeby pojechać sobie i się rozpędzić do tych 35 km na godzinę, nawet w całkiem dobrym tempie. No, nie jest to jakiś pojazd, którym cofniesz się w przeszłość albo pójdziesz w przyszłość, ale na pewno będzie to przyjemne przyspieszenie. Natomiast nie powinno się tego typu rowerami ruszać z miejsca na samej manetce. Dlatego, że mamy tutaj w silniku przekładnię planetarną, prawdopodobnie 1:5, bo przeważnie taką się montuje w tego typu rowerach. I ponieważ jest to tańszy model, to na pewno zaoszczędzono także na trybach, które prawdopodobnie są nylonowe. Nylon jest to mega twardy materiał, więc absolutnie nie macie się czego obawiać, jeśli jedziecie sobie po prostej drodze i wspomagacie się napędem pod górę gdzieś tam, ale najważniejsze jest to, żeby rower odrobinę się ruszał. I teraz moim zdaniem minusem jest to, że manetki możemy używać od 0 km na godzinę, czyli od startu, dlatego że bardzo obrywa wtedy przekładnia, która jest w silniku. Sam silnik, no to jest w sumie zintegrowane, więc możemy mówić, że to silnik po prostu obrywa, ale chodzi o przekładnię, więc nie należy używać manetki od startu. Można sobie nią jechać, jak już jedziemy z jakąkolwiek prędkością, na przykład, nie wiem, 3 na godzinę, taka prędkość spacerowa i wtedy absolutnie żadnego problemu nie ma. I tutaj, jeśli chodzi o biegi, to kiedy odblokujemy rower, to on po prostu podaje nam taką samą moc na każdym biegu. Nieważne, czy mamy 1, 2,
trójkę, czy czwórkę, czy piątkę. Możemy sobie wyskalować też te biegi do 9. Jedyne ograniczenie dla silnika to jest prędkość, więc jeśli osiągniemy tą prędkość dla danego biegu, tą maksymalną, no to już powyżej tej prędkości nie pojedziemy na wspomaganiu, chyba że przełączymy sobie bieg. I teraz na trzecim biegu rower nie pozwala nam zejść do niższej prędkości niż 25 km na godzinę. I właściwie to jest taka prędkość moim zdaniem szczytowa i idealna dla tego pojazdu, bo kadencja zaczyna się robić dosyć wysoka, a co za tym idzie, już nie jesteśmy w stanie pojechać więcej. Teraz jadę cały czas z lekkiej góry, więc jest mi dosyć łatwo rozmawiać, ale gdybyśmy jechali po prostej, a tym bardziej pod jakąś górkę, no to byłoby mi trudniej rozpędzić się do 26 km na godzinę. To jest moim zdaniem największy minus tego pojazdu, że jazda na nim dla rowerzysty nie jest taka do końca przyjemna. Dla kogoś, kto naprawdę lubi jeździć na klasycznych rowerach bez napędu, to będzie miał trochę takie nieprzyjemne może odczucia. Czyli mamy piąty bieg, to jest wspomaganie do 35 km na godzinę, czwarty do 30, trzeci do 25, drugi do 20 i pierwszy do 16. To mówię tutaj, jeśli rower jest odblokowany, bo jeśli jest zablokowany, tam jakoś inaczej ta podziałka działała, ale już nie pamiętam dokładnie wartości. No i teraz niezależnie od tego, który bieg mamy wybrany, rower za każdym razem podaje taką samą, właściwie pełną swoją moc, jaką silnik może podać. I to jest takie trochę nieprzyjemne, bo może czasami wolelibyśmy jechać wolniej albo jakoś tam wolniej się rozpędzać, nie? A rower za każdym razem, no już do tych 16 km na godzinę to nas tak rozpędza błyskawicznie i no nie wiem, no czasami fajniej jest sobie nawet może całkowicie wyłączyć ten napęd, zrzucić przerzutkę i jechać sobie wolniej albo używać manetki, bo manetka z kolei działa w ten sposób, że w zależności jak ją sobie wychylimy, to taką prędkością jedziemy, nie? Czyli możemy trochę wychylić, 4-5 km na godzinę i tak będziemy sobie jechać. Możemy też ją mocniej wychylić, tak? Ja nie jestem jakimś ogromnym zwolennikiem jazdy na manetce, bo tak jak wspomniałem, jestem zwolennikiem jazdy na rowerze i lubię wspomagać silnik swoimi własnymi mięśniami. Ale warto wspomnieć o tym, że tak to tutaj wygląda. Jeśli szukamy pojazdu takiego typowo transportowego z punktu A do punktu B, jeśli potrzebujemy przewozić paczki, jechać na grzyby, to jest perfekcyjny, ale jeśli chcesz faktycznie mieć taką radochę z samej jazdy rowerem, no to on jest taki nie do końca. Nie mógłbym Wam polecić roweru, który praktycznie sam za Was podaje tą maksymalną moc i ciężko mi tutaj polecić ten rower dla kogoś, kto lubi typowo jeździć na rowerze. Nie? To odczuwać ten ból mięśni i czuć, że faktycznie coś tam kręci. Swoją drogą jeździłem trochę tym rowerem i zacząłem zauważać w ogóle tą markę. Chyba raz albo dwa widziałem ten rower na ścieżkach rowerowych, więc nie jest to też taki do końca no-name. Ludzie się chyba przekonują powoli do rowerów takich innych marek niż takie uznane, znane. Moim zdaniem jest to świetny pojazd na to, co oferuje i za tą cenę. Engui L20 SE. Czy to jest prawdziwy SUV wśród rowerów? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia, cześć!